Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Renault Megane RS. I to do testu prawdopodobnie ostatniego prawdziwego Renault Megane RS, ponieważ kolejnej takiej generacji ma już nie być. W ogóle ma zniknąć cały dział RS, a w jego miejsce ma być Alpine Sport. I nie, to nie jest tylko zmiana nazwy, a zmiana myślenia, bo nowe sportowe auta mają być podobno tylko i wyłącznie elektryczne. W takim razie poproszę salwę honorową dla uczczenia bohatera tego testu. Tak jest, nowa Meganka RS wciąż brzmi tak, jak powinien brzmieć hot hatch. Jest głośno, jest chropowato, a jak trzeba to i potrafi strzelić. Podoba mi się. Aha, i to jest oczywiście poliftowa Meganka RS, która odświeżenie miała w zeszłym roku i którą tak naprawdę poznamy po nowym wzorze lamp z tyłu. Klosze są delikatnie ciemniejsze, a wzór LED inny. I to wszystko. Pozostałe zmiany są pod maską i w środku. Ale zanim je pokażę, to jeszcze chwilę popatrzmy na Megankę RS, bo to chyba najładniejszy obecnie produkowany hot hatch. Jest tak cudownie poszerzony, o 6 cm względem tej zwykłej odmiany, ma świetne akcenty, jak na przykład te dolne światła przeciwgłowe w kształcie szachownicy, czy ten prawdziwy centralnie umieszczony wydech. No coś pięknego. To auto z każdego, ale to z każdego kąta wygląda przecudownie. Nawet ten kolor jest fajny i Meganka wygląda jak dynia. Podoba mi się. Niestety są też wloty powietrza, które moim zdaniem są atrapami. Są dość głębokie, ale jak patrzyłem od środka, od strony nadkoli, to nie widzę nigdzie jakichś kanałów od powietrza, ale tym razem może niech właściciele Meganek RS sami się wypowiedzą. Ostatnio w teście Range Rovera Sporta popełniłem błąd z wylotami na masce, za co bardzo przepraszam, więc teraz liczę na Waszą pomoc. A tymczasem przejdźmy do bagażnika. W sumie to do dużego schowka, bo kufer jest niestety jedną ze słabszych stron Meganki RS i ma zaledwie 294 litry pojemności. Tak, 294. Wszystko to przez zabudowę wydechu w bagażniku, która jak widzicie faktycznie sporo zajmuje i mocno się nagrzewa. W ogóle przez to cały bagażnik się nagrzewa, jak mocno upalamy RS-kę, więc to auto jest idealne dla dostawców pizzy. Przez ten wydech nie ma też miejsca na koło zapasowe, a zamiast tego mamy zestaw naprawczy. W kufrze też mamy dwa haczyki na zakupy, a także możemy położyć kanapę na płasko i niestety uzyskać nieco krzywą podłogę. No dobra, to wsiadamy na tył. Tutaj miejsca mam na styk, czyli przy moim wzroście 186 cm mam trochę miejsca na nogi, ale na głowę dosłownie 2-3 cm wolnej przestrzeni. Do dyspozycji mamy też podłokietnik z dwoma miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, dwa USB, jeszcze typu A oraz gniazdo pod zapalniczkę. Jest też gazetownik na tyłach foteli. I w sumie te zwykłe fotele są świetne. Po pierwsze, zobaczcie na ich stan, nic nie jest zniszczone, fotel ma nadal sprężyste boczki, nie widać po nim zużycia, a auto ma 33 000 km przebiegu, więc jak na testówkę, no to jest bardzo dużo. Pozycja w nich też jest niezła, mają dobre trzymanie boczne i są wygodne w trasy. Oczywiście, jak chcecie upalać auto na torze, to lepiej byłoby dopłacić do kubełków Recaro, ale tych teraz w zwykłym polifcie nie da się domówić, są tylko dostępne dla wersji Trophy. Szkoda. Zresztą zwykła Meganka RS po lifcie już nie nadaje się tak dobrze do upalania na tor, ale o tym będzie nieco później. Pora rzucić okiem na deskę rozdzielczą, gdzie główne zmiany to nowe ekrany. Pierwszy, duży, to nowy system multimedialny, a drugi to nowe cyfrowe zegary. Poza tym to jest niemal to samo wnętrze, które niestety jest dość plastikowe. Jest nieźle spasowane, no ale jakość plastiku i część materiałów jest naprawdę twardych i niemiłych w dotyku. No ale przynajmniej nie ma piano black. W kwestii ekranów to nowy system multimedialny działa poprawnie, chociaż czasami zdarzają się większe opóźnienia i gorsza reakcja na dotyk. Na plus są zdecydowanie bardzo ładne grafiki. Niestety, mój egzemplarz nie miał systemu RS Monitor, czyli takiej pełnej telemetrii auta. To jest opcja za 1000 zł, którą ja bym na pewno wybrał, jakbym kupował RS-kę. A co do tych cyfrowych zegarów, to te też mają ładne, klasyczne grafiki, które zmieniają się w zależności od trybu samochodu. Jedynie ta zmiana mogłaby być delikatnie szybsza, ale i tak jest w miarę płynnie. Tutaj też możemy wyświetlić trochę telemetrii naszego auta, jak na przykład temperaturę oleju czy płynu chłodniczego. No dobra, to jeszcze szybki rzut oka na schowki i złącza. I jesteśmy gotowi na najważniejsze.
pora na zmiany mechaniczne, które są zarówno na plus, jak i niestety na minus. Na plus zdecydowanie silnik. Wciąż mamy 1.8 turbo, rzędową czwórkę, ale od teraz w podstawie Megane RS nie ma tylko 280 koni, a mamy ich już 300. Czyli dokładnie tyle samo, ile miała wersja Trophy. I poliftowa wersja Trophy wciąż ma 300 koni. Pewnie myślicie, jaki jest w tym sens. Ano taki, że od teraz w zwykłej Megance RS nie możemy mieć szpery. Tak, nie da się dokupić do zwykłej Meganki RS szpery, tak samo jak nie możemy mieć lepszych hamulców, lepszego zawieszenia czy lepszych foteli. Te elementy są już tylko dla wersji Trophy, stąd też, tak jak mówiłem wcześniej, zwykła Megi RS nie nadaje się już na tor. Poza tym w odmianach poliftowych, i to niestety zarówno dla zwykłej, jak i odmiany Trophy, nie da się zamówić wersji z manualem. Teraz mamy tylko EDC. I normalnie nie płakałbym nad tym, EDC jest bardzo szybkie, w odpowiednim trybie wręcz agresywne, ale wraz z automatem nie możemy mieć zwykłego ręcznego, tylko mamy elektryczny. I to znowu, na torze przydaje się zwykły hamulec ręczny. Szkoda i jeszcze raz szkoda. Naprawdę brakowało mi szpery i to nawet nie chodzi o kiepską ostatnimi czasy pogodę, kiedy często było mokro i ślisko. Nawet na suchym asfalcie auto potrafi wyrwać z rąk kierownicę oraz wychodzi przodem, czyli jest podsterowne. Ale co śmieszniejsze, przy dohamowaniu przed zakrętem Megi wciąż ma tendencję do zarzucania dupą, co jest świetne. Tylko szkoda, że bez szpery nie da się jej idealnie wkleić w ten zakręt. Moim zdaniem w tak mocnym przednionapędowym aucie musi być samoblokujący się mechanizm różnicowy, czyli szpera. Koniec, kropka. Megane RS wciąż też ma system For Control, czyli system tylnej osi skrętnej. Działa to świetnie i podczas szybkich łuków czujemy, jak tył auta zacieśnia zakręt, co jest bardzo fajne. Ale jeszcze fajniejszy jest dźwięk. Posłuchajcie sami. Coś pięknego. Jest fajne, takie gardłowe ryczenie, przyprawione strzałami. Jak słyszeliście, auto ma klapki i są 3 różne tryby wydechu, gdzie w pierwszym nie ma w ogóle wstrzałów, w drugim już się pojawiają, a w trzecim strzela samochód jak z karabinu. Podoba mi się. I podobno po lifcie wydech w zwykłej wersji jest aktywny i taki sam jak był przed liftem, ale w odmianie Trophy. I faktycznie, auto brzmi tak samo jak odmiana Trophy przed liftem, ale jest jedno ale. Ten egzemplarz to jest produkcja koniec roku 2020, a podobno auto z 2021 roku brzmią nieco inaczej, ciszej. Taką dostałem informację od kilku widzów, ale niestety nie jestem w stanie tego jeszcze zweryfikować. No i oczywiście 300 koni oznacza niesamowite osiągi. Od 0 do 100 katalogowo auto powinno robić 5,7 sekundy, choć mi nie udało się nigdy zrobić mniej niż 5,9 sekundy. Jak widzicie, auto bardzo mocno walczy o trakcję podczas startu z procedury. Zrobiłem też próbę bez procedury startu i wynik to 6 sekund, więc niemal tak samo. Trochę mnie dziwi ta procedura startu, bo na przykład w i30N z automatem start był znacznie bardziej płynny i moc była lepiej przekładana na koła. Ale znowu, tam też była szpera, a to przy starcie też dużo pomaga.
Tak czy inaczej, jak już auto się wgryzie w asfalt, co w tym wypadku jest około tak 70 km na godzinę, to wystrzeliwuje jak głupie i czas 100-200 to 14,2 sekundy. Co wciąż nie jest najlepszym czasem z konkurencji i wspomniany wcześniej i30N, który jest nieco słabszy, bo ma 280 koni, robi równe 14 sekund. Civic Type R jest jeszcze szybszy i robi czas o sekundę lepszy. Ale nie uważam, żeby brakowało mocy w Megance, bo ta ciągnie z każdego biegu aż miło. No i brzmi super. W zwykłych trybach jazdy jest takie delikatne opóźnienie na skrzyni biegów, ale już w trybie Sport czy Race znika ono niemal całkowicie. Aha, i niestety, ale w Megi RS dźwięk w kabinie jest podbijany z głośników. Na szczęście można to wyłączyć albo wyciszyć niemal do zera. Tutaj nie mam pewności, czy tryb Regular, który widzicie na ekranie, oznacza brak sztucznego dźwięku, czy tylko jak najbardziej cichy dźwięk. To, co się nie zmieniło w poliftowej Megance RS, to spalanie. To wciąż jest wysokie, ale jest też proporcjonalne do osiągów. W mieście zejście poniżej 10 litrów jest niewykonalne. Trzeba liczyć się na jakieś 12-13 litrów, a jak lubicie energiczną jazdę, to nawet bliżej 14-15 litrów. A jak jeździcie jak opętani, to wynik będzie oscylował powyżej 20 litrów. Tak, 20 litrów, ale inne hot hatche w tej klasie też potrafią tyle spalić przy pałowaniu. W trasie przy 90 udało mi się zejść do 6 litrów, przy 120 do 7,5, a przy 140 nieco ponad 8,5 litra. Dużo, ale pamiętajcie, to jest 300-konny hot hatch. Aha, i bak paliwa ma 50 litrów. Pora więc na cennik. Podstawowe, nowe Megane RS kosztuje 160 tysięcy złotych, a odmiana Trophy jest o 19 tysięcy złotych droższa i jej cena to 179 tysięcy złotych. Czyli ceny po lifcie wzrosły o kolejno 7 i 8 tysięcy złotych dla RS i dla RS Trophy. Czyli jak w każdej innej marce, niestety jest coraz drożej. A auto wcale niestety nie jest coraz lepsze. To znaczy, Megane RS wciąż jest cudownym hot hatchem, ale żałuję, że zostało okrojone z opcji. Nie ma manuala, nie ma zwykłego ręcznego, nie da się dokupić szpery do zwykłej RS-ki, nie da się dokupić lepszych hamulców czy lepszego zawieszenia. A szkoda, bo ile brak manuala, da się jeszcze przeżyć, tak już na przykład szpera by się przydała. W ogóle szkoda, że na przykład producent nie zostawił po prostu możliwości dokupienia samej szpery, ale tak nawet się nie dało przed liftem. Szpera zawsze szła w komplecie z usztywnionym zawieszeniem, co po części rozumiem, wtedy działa jeszcze lepiej. Ale z drugiej strony zawieszenie CAP, czyli to w Trophy to sztywniejsze, jest już naprawdę bardzo twarde, a to w zwykłej RS-ce jest jeszcze cywilizowane. Jest sztywno, ale nie skaczemy jak piłeczka ping-pongowa, gdzie w Trophy już się zaczyna robić sztywniutko. Aha, i przed liftem w zwykłej Megance RS też nie dało się dobrać szpery przy skrzyni automatycznej EDC. Ta była dostępna tylko dla manuala. A że teraz nie ma manuala, to też nie ma szpery. I być może początkowo nie będzie Wam przeszkadzał brak szpery, o ile to jest Wasz pierwszy taki szybki przednionapędowy wóz. Ale z biegiem czasu, jak będziecie go lepiej poznawać i wyciskać z niego coraz więcej i więcej, to zauważycie, że coś jest nie tak. Że właśnie czegoś brakuje, a tym czymś jest szpera. Moim zdaniem przy tak mocnym przednionapędowym aucie powinna być szpera. Ale poza tym Megane RS wciąż wygląda cudownie, brzmi cudownie, prowadzi się precyzyjnie, ma mały bagażnik i kiepskie plastiki w środku. Ale mimo wszystko to jeden z fajniejszych hot hatchy na rynku. I jest wciąż spalinowy. To znaczy jeszcze spalinowy. Konkurencja jednak nie śpi, a takim największym konkurentem, moim zdaniem, jest Hyundai i30N, którego wspominałem tutaj wcześniej. Postaram się zrobić oddzielny, krótki materiał porównujący właśnie i30N z Megane RS. A tymczasem cześć! A nie, czekajcie, jeszcze taka mała aktualizacja dotycząca braku RS Monitor. Doczytałem specyfikację mojego egzemplarza i powinienem mieć tą funkcję, jednak na ekranie jej nie znalazłem. Poszperałem trochę w internecie i znalazłem francuski film z komentarzami właścicieli Megane RS po lifcie, którzy mówią, że właśnie po aktualizacji systemu stracili tą aplikację. Podobno lada moment ma być kolejna aktualizacja, która ma naprawić ten problem. To jeszcze raz. Cześć!